Jesteśmy na łące należącej do wsi Truczki-Zalesie w gminie i powiecie Kolno w województwie podlaskim. Ale nie jesteśmy na Podlasiu. Ten teren jest częścią historycznego północnego Mazowsza i sąsiaduje bezpośrednio z dawnymi Prusami, to znaczy z terenem, który kiedyś zamieszkiwały bałtyjskie plemiona Prusów, następnie podbite przez Krzyżaków i wtedy stały się te Prusy obszarem państwa krzyżackiego. To o 400 metrów stąd jest granica, którą potwierdził w 1343 roku traktat mazowiecko-krzyżacki w Bratianie. Jest to chyba najstarsza i najtrwalsza granica w Polsce, ponieważ ona do dziś jest granicą między województwami. Tam za rzeczką o nazwie Wincenta jest województwo warmińsko-mazurskie. Ten obszar, na którym się znajdujemy, był prawdopodobnie we wczesnym średniowieczu we władaniu plemion pruskich, które cofnęły się pod wpływem ekspansji piastowskiej i przez pewien czas te tereny były bardzo słabo zasiedlone. Były przedmiotem kolonizacji mazowieckiej, o czym świadczą nazwy różnych wsi na tym terenie, które są takie same jak na obszarze ziemi ciechanowskiej, powiatu przasnyskiego. Wskazuje to na to, że ci ludzie, którzy się tu osiedlali w XIV wieku, pochodzili właśnie z tamtej części Mazowsza. Ta miejscowość nazywa się Truszki, co, tak jak w wielu przypadkach nazw miejscowych, pochodzi od nazwiska mieszkańców. Mamy dokument, w którym książę mazowiecki Janusz Starszy na początku XV wieku nadaje w tej okolicy 40 włók ziemi 3 braciom, którzy się nazywali Truszk. No i trzeba powiedzieć, że do dzisiaj ich potomkowie mieszkają w tej wsi. Obiektem badań archeologicznych w Truszkach-Zalesiu jest zespół osadniczy z okresu wczesnego średniowiecza. Prace archeologiczne zaczęliśmy dosyć dawno, w 1984 roku i z przerwami trwały one do 2017 roku. Ale dzięki temu udało się przebadać, i to w dużym stopniu, prawie wszystkie stanowiska archeologiczne, które wchodzą w skład tego całego kompleksu osadniczego. A jest to grodzisko i osady przygrodowe, które powstawały u podnóża dawnego grodu. Osada Nikienki, osada Siedlisko i miejsce osadnicze na Górze Wieżowej, która jest punktem takim najdalej wysuniętym na południe tego całego zespołu osadniczego. Jest to miejsce też dosyć ciekawe, ponieważ prawdopodobnie pełniło ono funkcję takiej wieży obserwacyjnej. Ten punkt osadniczy leży na wzniesieniu najwyższym w tej okolicy i można prowadzić z tego miejsca obserwację całego terenu. Natomiast najważniejszym punktem tego kompleksu jest oczywiście dawny gród, który jest znakomicie zachowany. Gród jest pierścieniowaty, został wybudowany na terenach dosyć podmokłych. Posiada pojedynczy wał otoczony 2 fosami, zewnętrzną i wewnętrzną. Średnica tego całego założenia wynosi około 100 metrów. Także jest to dosyć duże grodzisko, jak na okres wczesnego średniowiecza. W wyniku wieloletnich badań
odkryliśmy również pozostałości grobli, które prawdopodobnie też stanowią część tego całego założenia osadniczego. Groble odkryto w trakcie badań powierzchniowych, również w trakcie badań geofizycznych i łączyły one, jak się wydaje, najważniejsze elementy tego całego założenia, umożliwiając właśnie mieszkańcom komunikację pomiędzy poszczególnymi osadami. Poza tym również natrafiliśmy na bardzo ciekawe obiekty mieszkalne, gospodarcze, które występują tutaj na osadach i na majdanie dawnego grodu. Są to zarówno ziemianki, półziemianki, jak i obiekty naziemne. Były to również w dużej części obiekty gospodarcze. Mianowicie okazuje się, że dwie osady przygrodowe, osada na Nikienkach i osada Siedlisko, pełniły funkcję takiego zaplecza gospodarczego tego dawnego grodu. Znaleźliśmy tam pozostałości pracowni garncarskich, pracownię rogowniczą, a na Nikienkach występują również paleniska kowalskie i tutaj należy przypuszczać, że prawdopodobnie mieszkańcy tego zespołu wytapiali żelazo z miejscowej rudy darniowej, która występuje również w pobliżu tego całego założenia osadniczego. Niewykluczone, że może to właśnie zadecydowało o wyborze tego miejsca i może dlatego właśnie powstał tutaj ten gród na przełomie IX i X wieku. Warto też wspomnieć o importach, o przedmiotach, które przywędrowały na te tereny z odległych obszarów z Bliskiego Wschodu. Są to paciorki wykonane z masy szklanej, są to również dirhemy arabskie, monety arabskie. Poza tym mamy też sporo takich obiektów tajemniczych trochę. Są to kamienne kręgi, które występują pod brukiem na osadach i na majdanie Grodziska. I tutaj warto dodać, że pomiędzy kamieniami, pomiędzy tymi kręgami kamiennymi były różne też ciekawe znaleziska, przęśniki, niektóre wykonane z tak zwanego łupka wawróckiego, inne z kolei z gliny. Były to również żuchwy dużych zwierząt, bydła, koni i na tej podstawie właśnie przypuszczamy, że te obiekty mogły pełnić właśnie jakieś funkcje kultowe. Dotychczasowe badania archeologiczne polegały przede wszystkim na prowadzeniu prac wykopaliskowych i powierzchniowych. Natomiast w tym roku rozpoczyna się trzeci etap badań w Truszkach-Zalesiu, mianowicie będą to badania wyłącznie nieinwazyjne, prowadzone metodami geofizycznymi i za pomocą zdjęć lotniczych. Celem tych badań jest przede wszystkim dokładna lokalizacja poszczególnych elementów tego całego kompleksu osadniczego, określenie ich zasięgu i również próba odkrycia śladów cmentarzyska. Na terenie zespołu osadniczego w Truszkach-Zalesiu wykonano badania nieinwazyjne. W pierwszej kolejności przetworzono chmurę punktów skaningu lotniczego LIDAR w celu wizualizacji ukształtowania terenu. Następnie przeprowadzone zostały pomiary geofizyczne metodami magnetyczną, elektrooporową oraz elektromagnetyczną georadarem. Każda z tych metod rejestruje inne parametry geofizyczne gruntu. W efekcie pomiarów magnetometrem cezowym zmapowano anomalie magnetyczne związane z różnymi typami struktur archeologicznych. Centralne miejsce zespołu osadniczego w Truszkach to Grodzisko. W jego obrębie widoczne są anomalie świadczące zarówno o jego konstrukcji, jak i sposobie użytkowania.
Z naszych badań wynika, że grodzisko mogło być częściowo spalone. Najlepiej to widać w rejonie przejścia bramnego. Co ciekawe, 300 metrów na południe od wspomnianego grodziska znajduje się wzgórze, nazywane lokalnie Górą Wieżową. W efekcie różnych prac nieinwazyjnych stwierdzono tam anomalie niewątpliwie świadczące nie tylko o funkcji osadniczej, ale także o możliwej architekturze obronnej. Na mapie geofizycznej możemy zauważyć charakterystyczny okrągły kształt o średnicy około 50 metrów z widocznymi w środku śladami reliktów archeologicznych. Chciałabym podziękować mieszkańcom wsi Truszki Zalesie, którzy zawsze interesowali się prowadzonymi tutaj pracami i interesują się nadal, pomagają nam i myślę, że również dzięki nim te prace tak długo trwały i dzięki nim również możemy je nadal kontynuować.